ale mogło wpłynąć na późniejsze zużycie filtra. I właśnie ten filtr, mimo że nowy i oryginalny Mopar, rozszczelnił się. Do oleju trafiły zanieczyszczenia, w tym metaliczne opiłki. W silniku zamontowano również korek spustowy z mocnym magnesem neodymowym, który miał wyłapać pozostałości po poprzednim incydencie i jak się okazało, żadnych opiłków już nie było. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj przenosimy się za ocean. Przed Wami samochód, który łączy w sobie amerykański styl, klasyczną konstrukcję i całkiem współczesne wyzwania serwisowe. Bohaterem tego odcinka jest Dodge Charger RT z 2014 roku, wyposażony w silnik V8 Hemi o pojemności 5,7 litra. Konstrukcja kultowa, rozpoznawalna i uwielbiana przez entuzjastów, ale jak pokażemy dziś, również wymagająca, jeśli chodzi o dobór oleju i regularność serwisu. To drugi etap badań dla tego pojazdu, choć tak naprawdę pierwszy w pełnej wersji. Poprzednio w trybie uproszczonym analizowaliśmy jedynie próbkę przepracowanego oleju Petro-Canada Supreme Synthetic 5W20, która mimo dość dramatycznej historii z rozklejonym filtrem i opiłkami w układzie, zaskoczyła bardzo dobrym wynikiem końcowym. Tym razem Tomasz przesłał próbkę przepracowanego oleju Amsoil 5W20, który przejechał 7559 km w ciągu 10 miesięcy eksploatacji w trybie typowym dla użytkowania tego Chargera, około 70% jazdy miejskiej, pozostała część to trasy od 30 do ponad 100 km. Ale to nie wszystko. W przesyłce znalazła się również trzecia próbka, świeży olej Mopar 5W20, czyli produkt, który pojawił się po raz pierwszy zaraz po zakupie auta. To wyjątkowa sytuacja, bo jak zauważył Tomasz, Mopar nie udostępnia żadnych kart charakterystyki ani danych technicznych dla swoich olejów OM, a oficjalna dokumentacja ogranicza się do nazwy i oznaczenia lepkości. Dlatego prośba Tomasza jest bardzo konkretna: sprawdzić lepkość tego oleju, zarejestrować widmo w podczerwieni, a docelowo porównać go z innymi stosowanymi olejami w kolejnych etapach eksperymentu, traktując Moparę jako swoisty punkt odniesienia dla całego cyklu. To bardzo ciekawa koncepcja stworzenia własnego profilu referencyjnego oleju OM, opartego o rzeczywiste dane laboratoryjne. Natomiast pomiary tej próbki oraz realizacja tej koncepcji to historia na osobny odcinek. Warto podkreślić i z tego miejsca duże podziękowania dla Tomasza, że przygotowana dokumentacja to przykład niemal wzorcowego raportu użytkownika. Mamy historię eksploatacji, informacje o wszystkich olejach stosowanych do tej pory, zmiany filtrów, nawet dane o ciśnieniu oleju i szczegóły dotyczące systemu MDS, czyli systemu dezaktywacji cylindrów przy małym obciążeniu, charakterystycznego dla tej generacji chemii. To wszystko sprawia, że łatwiej jest nam spojrzeć na wynik analizy nie tylko przez pryzmat chemii, ale również realnej eksploatacji. Na początku krótkie przypomnienie. Olej Mopar 5W20, który pojawił się jako pierwszy po zakupie samochodu, prawdopodobnie był półsyntetykiem lub bazą hydrokrakowaną. Nie do końca wiadomo, producent nie udostępnia szczegółowych danych. Przy kolejnej wymianie Petro-Canada 5W20 zastosowano również płukankę TEC 2000 i choć w silnikach z systemem MDS nie zaleca się agresywnych płukanek, ta została wykonana. Jak pokazały późniejsze obserwacje, nie spowodowało to bezpośrednich problemów, ale mogło wpłynąć na późniejsze zużycie filtra. I właśnie ten filtr, mimo że nowy i oryginalny Mopar, rozszczelnił się. Do oleju trafiły zanieczyszczenia, w tym metaliczne opiłki. Pomimo tego analiza oleju wyszła zaskakująco dobrze. Przy obecnym teście sytuacja była spokojniejsza. Nowy filtr to Fram TG2 z syntetycznym wkładem, a sam olej Amsoil OE Synthetic należy do grupy 3+, więc jakościowo plasuje się wyżej niż standardowe hydrokrakowane produkty. W silniku zamontowano również korek spustowy z mocnym magnesem neodymowym, który miał wyłapać pozostałości po poprzednim incydencie i jak się okazało, żadnych opiłków już nie było. Co istotne, Tomasz prowadził regularną obserwację. Ciśnienie oleju na zimno do 40 stopni Celsjusza, 3,8 do 4,0 bar, poprzednio 3,6 do 4,0 bar na Petro-Canada. Na ciepło powyżej 85 stopni Celsjusza 2,8 do 3,2 bar, poprzednio 2,8 do 3,0. Na trasie przy 105 km na godzinę i 2000 obrotów na minutę 3,7 bar, praktycznie identycznie jak wcześniej. Z subiektywnych obserwacji silnik odpalał lżej, szybciej łapał ciśnienie, szczególnie zimą.
Olej dobrze znosił temperatury, nawet latem nie przekraczał 100 stopni Celsjusza, co jak zauważa Tomasz, nie udało się już kolejnemu olejowi z tej samej marki, czyli Amsoil Signature Series. Z drugiej strony pojawił się pewien pobór oleju, który można wiązać z pracą układu odmy i krótkimi odcinkami. Silnik zjadł około 400 ml w ciągu niespełna 8000 km. Jak widać, mamy do czynienia z dość złożoną historią i dużą dbałością użytkownika o szczegóły, i właśnie takie podejście pozwala tworzyć najbardziej wartościowe porównania. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zatem, jak wyglądała lepkość oleju przepracowanego Amsoil, co pokazuje test bibułowy, co zobaczymy na widmach w podczerwieni i jakie wnioski możemy wyciągnąć, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Tomasza. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 49,2 w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, różnica na poziomie 2-3%, zgodność na akceptowalnym poziomie, sytuacja bez zastrzeżeń. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 45,8 w 40 stopniach oraz 8,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Liczymy zmiany procentowe, jak i wniosek. Minus 7% w niższej temperaturze oraz minus 5% w 100 stopniach Celsjusza. Bardzo zbliżone poziomy jak w poprzednim etapie. Wskaźnik lepkości pozostaje na niezmienionym poziomie. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, następujące noty, trójka, dwójka, trójka i trójka. W jakich obszarach wyświetlam to teraz na ekranie. Dodatkowo mamy następujący komentarz: spalanie, stan silnika i ogólny stan oleju, dobre poziomy. Jeszcze porównanie do raportu z poprzedniego etapu, kilkaset kilometrów różnicy między tymi próbkami, natomiast widać zauważalnie lepsze wyniki dla oleju Amsoil. Jakie otrzymano wyniki z testów wewnętrznych R2D? Oceniamy przez pryzmat porównania z poprzednim etapem. Pierwsza bibuła wygląda na to, że zupełnie inny pakiet dodatków mają te oleje, ponieważ wyniki są dość mocno zróżnicowane. Wydaje się, że olej po lewej stronie Petro-Canada wypada lepiej, natomiast w przypadku Amsoila ta ciemna obwolutka to moim zdaniem pochodne jakiegoś dodatku, a nie sygnał o degradacji. Druga bibuła, tutaj porównywalne wyniki, poprawne, bez szczególnych niepokojących sygnałów. Trzecia bibuła, tutaj ponownie wydaje się, że olej Petro-Canada wypada lepiej, ze względu na wyraźniejszą błękitną poświatę, która może być pochodną większej zawartości aktywnych dodatków. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Jakie wnioski? Do podkreślenia mam w zasadzie kilka obszarów. Pierwszy, znikoma ilość zanieczyszczeń. Zobaczcie, jak wypłaszczony jest ten obszar w zakresie 3000 do 3600. Drugi, dość mocny pik w punkcie 1747. Zmiana w tym miejscu może pochodzić z interakcji dodatków, paliwa, resztek poprzedniego oleju lub procesów wtórnych, np. utlenianie związków powstałych z paliwa. Wydaje się, że tutaj całkiem prawdopodobna jest ta resztka poprzedniego oleju plus ewentualna pozostałość zastosowanej płukanki. Trzeci obszar do podkreślenia, niemal wszystkie parametry w bezpiecznych zakresach. Ogólna ocena widma bardzo pozytywna. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 88%, czyli serwis olejowy zrealizowany z dużym zapasem. Wymiana oleju w tym przypadku w przedziale 10 000 do 15 000 km wydaje się być realna i mieć swoje uzasadnienie w otrzymanych wynikach. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!